Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Ropa 2023, gaz 2023 i tak dalej, czyli surowce 2023. Co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i oczywiście zachęcam wszystkich do tego, żeby wziąć udział w naszej zbiórce Ace Market U dzieciom, która trwa jeszcze przez kilka dni. Tam na dole link w opisie. Widzicie także w komentarzu. Zachęcam do tego, żeby współuczestniczyć w tej wspaniałej działalności charytatywnej. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform: Xstation 5 i z Bloomberga. Ropa 2023, gaz 2023 i tak dalej, czyli surowce 2023. Co dalej? Tematem tego wpisu będą surowce ze względu na to, że kończący się rok był bardzo intensywnym rokiem dla tej klasy aktywów. Pierwsza część była oczywiście niezwykle zmienna, spowodowana kontynuacją tendencji wzrostowej. W drugiej części dominowały tendencje spadkowe, a co w 2023 roku? Znalazłem dla Państwa prognozy największych instytucji finansowych, pogrupowane, usystematyzowane i zobaczycie, drodzy Państwo, na wykresach najważniejsze surowce, jakie są prognozy i jaka może być ścieżka zachowania tych surowców w kolejnych kwartałach i w 2023 roku, nawet poza 2023 rok. To są najświeższe informacje, więc dla Państwa zaczynamy taki cykl poświęcony prognozom na 2023 rok i zaczynamy od rynku surowcowego. A dlaczego? Ponieważ dzisiejsza sesja przynosi znowu spadki, kontynuację tendencji spadkowej na ropie naftowej. Te spadki są na tyle ważne, ponieważ każde przejście poziomu $77 oznacza przejście także średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym i ten wykres, który jest w tle, dobitnie to pokazuje. Przejście, utrzymanie poniżej poziomu $77 zachęca inwestorów długoterminowych do tego, żeby spekulować na dalsze spadki, na kontynuację ruchu w dół, na to, żeby oczekiwać, że węglowodory będą w najbliższych miesiącach i kwartałach kontynuowały BESSę, tendencję spadkową, którą widzimy na wielu różnych składowych, które tworzą subindeks surowców węglowodorów. I to jest niezwykle istotne dla tych wszystkich, którzy także widzą, jakie jest powiązanie zachowania ropy naftowej z inflacją. I ten wykres w tle, który także jest pokazywany, pokazuje powiązanie w ostatnim czasie zachowania inflacji w Stanach Zjednoczonych względem zachowania ropy naftowej. I widzimy generalną tendencję, że jeżeli ropa naftowa rośnie, to rośnie także inflacja w Stanach Zjednoczonych i także na całym świecie zachodnim. Natomiast kiedy ropa naftowa zaczyna spadać, to zaczyna spadać i tworzyć się szczyt na inflacji. I to teraz właśnie obserwujemy, więc każde kolejne spadki ropy naftowej będą także zachęcały tych wszystkich, którzy liczą na szczyt inflacji, że ten szczyt inflacji spowoduje w najbliższym czasie presję na to, żeby kupować stopę procentową, czyli amerykańskie obligacje, generalnie obligacje na całym świecie, do tego, żeby wieścić, że 2023 rok będzie rokiem dezinflacji, czyli presji na to, żeby inflacja na całym świecie była już wyraźnie zmniejszana, żeby to tempo dynamiki spadało. Więc zachowanie ropy naftowej jest kluczowe, ponieważ ono bardzo dobrze bitnie potwierdza, że inflacja globalnie ma teraz charakter podażowy i jest związany przede wszystkim z zachowaniem cen węglowodorów, ropy naftowej i gazu ziemnego, o czym za chwilę dojdziemy. No ale jakie są te prognozy? Co może się stać w 2023 roku? Jak widzimy uśrednioną ścieżkę prognoz, gdy mamy także maksymalne i minimalne prognozy na ropie naftowej, to widzimy, że generalnie rynek zakłada, że będziemy na tych poziomach się konsolidować cały 2023 rok, a im bliżej końca tego roku, tym wystąpi wyraźniejsza tendencja wzrostowa ceny ropy naftowej. Także poziom $75 tych okolic jest dla rynku punktem odniesienia i pewnego rodzaju taką osią symetrii horyzontu, którą obserwujemy już od kilku miesięcy.
I pytanie, czy oznacza to, że średnia ta 200-sesyjna na wykresie tygodniowym będzie oddziaływała także na dłużej w 2023 roku. Krótkoterminowe perspektywy dla ropy naftowej są jednak ujemne i widzimy to na podstawie zachowania instrumentów pochodnych typu futures, że z każdym kolejnym instrumentem pochodnym, który wygasa, raczej występuje presja na to, żeby oczekiwać spadku ceny ropy naftowej w krótkim terminie, takim powiedzmy do marca, być może do drugiego kwartału, a później generalna konsolidacja i lekkie wzrosty w końcówce 2023 roku, co dałoby nam obecne poziomy także na koniec przyszłego roku. Czy tak się stanie? Oczywiście będziemy to ściśle monitorować. Kolejny węglowodór to jest gaz. Jak widzimy tutaj, te prognozy najważniejszych instytucji finansowych uśrednione na jednym wykresie pokazują jednoznacznie, że rynek oczekuje spadku ceny gazu i spadku presji inflacyjnej i to jest bardzo dobra informacja dla tych wszystkich, którzy wieszczą hossę na amerykańskich i światowych, także polskich obligacjach i to, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych będzie miał wkrótce miejsce. Także zachowanie gazu jednoznacznie jednak sygnalizuje, że jest optymizm na rynku, że cena gazu będzie spadać. I teraz kolejne surowce, na które warto zwrócić uwagę i jakie są prognozy na 2023 rok. Co dalej? Na przykład na rynku miedzi. I w tym wypadku ten bardzo ważny metal, który jest ściśle powiązany z globalną koniunkturą gospodarczą, wygląda na to, że inwestorzy są podzieleni. Spodziewają się, że w najbliższych miesiącach, w najbliższych kwartałach, mniej więcej do połowy roku, będziemy mieć do czynienia ze spadkami ceny miedzi, ale później ma być znowu odreagowanie, czyli tak jakby rynek zakładał łącznie z tymi prognozami dla ropy naftowej, że od drugiej połowy 2023 roku na globalnym rynku, w globalnej gospodarce zacznie się proces ożywienia. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Cena miedzi na chwilę obecną oscyluje w okolicach $8300. Punktem odniesienia jest psychologiczny poziom $8000. No i oczywiście utrzymywanie się powyżej tego poziomu faworyzuje scenariusze prowzrostowe na rynku akcyjnym, na rynku ryzyka, ponieważ jeszcze raz podkreślam, moim zdaniem, moim subiektywnym zdaniem, wynikającym z 20-ponadletniego doświadczenia na rynkach finansowych, to, jak zachowuje się miedź, odzwierciedla koniunkturę gospodarczą i tak jak rynek spodziewa się, że ona będzie miała miejsce w gospodarce na przestrzeni następnych 6-9 miesięcy, więc jeżeli miedź rośnie, są perspektywy na ożywienie gospodarcze. Natomiast gdyby cena miedzi zaczęła spadać, to oczywiście rynek będzie wtedy dyskontował spowolnienie gospodarcze i kontynuację negatywnych tendencji w gospodarkach całego świata, ponieważ to nie jest tylko wskaźnik odnoszący się do tego, co może się stać w amerykańskiej gospodarce, ale przede wszystkim dla światowej gospodarki. No i inne metale. Rzućmy teraz okiem na prognozy dla ceny złota. Jak tutaj widzimy, jest duża rozbieżność między prognozami skrajnymi, maksymalnymi i minimalnymi, natomiast generalna ścieżka zachowania prognoz jest taka, że rynek oczekuje wzrostu. Nie jakiegoś dynamicznego, ale systematycznego z kwartału na kwartał wzrostu ceny złota i w tym wypadku na samym wykresie ceny złota krótkoterminowym, średnioterminowym widzimy, że na chwilę obecną walczymy o bardzo szybką tą dwumiesięczną linię trendu wzrostowego i tak jakby dzisiejsza sesja potwierdzała, że rynek też to widzi i że ochota na walkę ma miejsce, więc podczas sesji amerykańskiej ta linia będzie miała kluczowe znaczenie i oczywiście w kolejnych dniach także będzie miała kluczowe znaczenie. Zobaczymy, jak rynek sobie poradzi w okolicach tej linii trendu wzrostowego. Pochodną oczywiście ceny złota jest zachowanie ceny srebra z powodu bardzo silnej korelacji, o której było w ostatnich wpisach. Jest ona bardzo silna, wynosi plus 0,7 i więcej, więc naprawdę powiązanie złota ze srebrem jest bardzo ścisłe i w tym wypadku także prognozy dla ceny srebra na przyszły rok zakładają wzrosty. Bardzo podobne ma być zjawisko jak dla ceny złota, natomiast w tym wypadku widzimy, że punktem odniesienia na najbliższe tygodnie, miesiące i być może nawet na cały 2023 rok jest poziom $21,5, ponieważ tam jest linia szyi formacji, która jeżeli zostanie załamana, będzie oznaczała nawrót popytu na ryzyko, natomiast każdy spadek poniżej będzie sygnalizował, że jednak następuje zjawisko negatywne dla ryzyka na
generalnie dla całego świata, więc obserwujmy zachowanie ceny srebra w tych okolicach $21,5. I teraz surowce rolne, te najbardziej popularne. Cena pszenicy, niezwykle istotna dla szacowania perspektyw inflacyjnych, oczekiwań inflacyjnych i oczywiście tego wszystkiego i tych wszystkich innych zjawisk społecznych, które w negatywny sposób oddziaływały na gospodarkę 10 lat temu w Europie. No i jak widzimy tutaj, prognozy najważniejszych instytucji finansowych zakładają, że przyszły rok przyniesie spadki cen pszenicy. Ma mieć kontynuację tendencji spadkowej i to jest generalnie dobra informacja dla tych wszystkich, którzy wieszczą, że szczyt inflacji w tym roku został osiągnięty, a w przyszłym roku inflacja będzie zjawiskiem wymierającym, zanikającym. To jest dobra informacja, że te ceny globalnych żywności nie będą podbijały dynamiki wzrostu cen na całym świecie, nie tylko w naszym regionie. Drugi surowiec rolny to jest kukurydza i obserwujemy to samo zjawisko, co w przypadku pszenicy. Także rynek nastawia się, że kolejne miesiące i kwartały przyniosą spadki ceny kukurydzy, że będziemy świadkami, że za rok będziemy na poziomach niższych niż obecnie i oczywiście ma mieć to pozytywny wpływ na perspektywy inflacyjne, czyli że inflacja będzie się zmniejszała z miesiąca na miesiąc i z kwartału na kwartał, więc myślę, że warto o tym pamiętać, jakie są generalne prognozy i nastawienia rynku surowcowego na 2023 rok, ponieważ pozwala to odpowiedzieć sobie na pytanie, co dalej, zwiększyć przynajmniej prawdopodobieństwo pewnego rodzaju scenariusza, który jest zarysowany na wykresach. I gdyby ktoś chciał generalnie zobaczyć, jakie są prognozy także dla innych ważnych surowców energetycznych, to tutaj jest tabela zbiorcza, która także zawiera oczywiście ropę naftową i gaz ziemny, o czym było przed chwilą bardziej szczegółowo powiedziane. Na następnym wykresie jest specjalna tabela dla cen metali, także warto, myślę, ją sobie zapamiętać. I na końcu ta sama tabela, tylko dotycząca produktów rolnych, płodów rolnych i tego, co się może wydarzyć na tych najważniejszych produktach naszej ziemi, więc warto sobie zapamiętać i będziemy po prostu do tego wracać systematycznie. Raz w miesiącu generalnie robię taki materiał poświęcony surowcom i oczywiście będziemy to ściśle dalej monitorować. No i dzisiaj, jak już przechodzimy do rynków światowych, tak jak powiedziałem o poranku, najważniejsza będzie dzisiaj odpowiedź na pytanie, czy będzie potwierdzony wczorajszy impuls przeciwko ryzyku, ponieważ jeżeli tak się stanie, oczywiście może to sygnalizować zmianę nastawienia i sentymentu inwestorów, natomiast to, że w najbliższych dniach będziemy świadkami niezwykle istotnych wydarzeń, czyli danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych, będziemy świadkami decyzji Fedu w sprawie stóp procentowych i decyzji Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych, to ma oczywiście niezwykle, fundamentalnie ważne znaczenie dla oczekiwań, co może się wydarzyć w 2023 roku na rynkach ryzyka i na wszystkich innych tych ważnych klasach aktywów. A rynkowe stopy procentowe, czyli amerykańskie obligacje 10-letnie, są takim na żywo kształtującym się narzędziem, które pozwala nam poznać cenę tego, jaka może być stopa dyskontowa, która jest niezwykle ważna na przykład przy wycenie spółek giełdowych. I jeżeli ta rentowność amerykańskich obligacji, czyli rynkowe stopy procentowe spadają, to jest to bardzo dobra informacja, że trwają zakupy obligacji, że rynek nie boi się inflacji i tych perspektyw na 2023 rok. Cały czas obserwujemy także na rynku obligacji rosnącą presję na to, żeby Bank of Japan pozbył się tego górnego limitu, czyli bandy na poziomie 0,25% na grze na japońskich obligacjach. No i ta presja na to, ta gra przeciwko Bank of Japan wygląda na to, że narasta według Bloomberga i myślę, że warto to zapamiętać. Jeżeli oczywiście oceniamy perspektywy inflacyjne, perspektywy stóp procentowych, to w pierwszej kolejności patrzymy na amerykańskiego dolara i on jest na ważnym, kluczowym wsparciu, jak pokazuje sam dolar indeks, a euro-dolar dzisiaj próbuje rosnąć, nie udaje mu się spaść trwale poniżej poziomu 1,05, a to jest dobra informacja dla ryzyka. Na następnym wykresie, moim zdaniem najważniejszym dla rynku walutowego podczas tego wpisu, jest to, jak zachowuje się zmienność. Spread między zmiennością miesięczną na euro-dolarze i zmiennością tygodniową.
i ona jednoznacznie faworyzuje te krótkie terminy, czyli termin jednotygodniowy, a to oznacza, że rynek naprawdę przywiązuje gigantyczną wagę do tych danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych, które poznamy w przyszłym tygodniu. I jeżeli one pokażą, że ta inflacja znowu spada, że to tempo się zmniejsza, to będzie to następne wielkie paliwo do wzrostów indeksów giełdowych, do wzrostu presji na ryzyko i tego, żeby zakończyć cały rok na indeksach giełdowych tak wysoko, jak tylko się da. Więc naprawdę przywiązujmy dużą wagę do danych o inflacji, które się w przyszłym tygodniu i w najbliższych dniach generalnie będą pojawiały nie tylko dla Stanów Zjednoczonych. Na rynku walutowym to, że nie rosną rentowności i że amerykański dolar nie spada poniżej poziomu 1,05 na euro-dolarze sprawia, że w naturalny sposób wraca presja przeciwko dolar-jenowi, czyli na rzecz umocnienia jena japońskiego, czyli wygląda na to, że nie byliśmy nawet świadkami testu najbliższego oporu, a to naprawdę zachęca do tego, żeby zwiększać prawdopodobieństwo szansy na kontynuację ruchu w dół na tej drugiej ważnej parze walutowej świata. Rynek ryzyka to także kryptowaluta, czyli Bitcoin i w tym wypadku cały czas mamy niewielką zmienność, aktywność. Czekamy na to, co się prawdopodobnie dzisiaj wydarzy na Wall Street, a jako, że nie ma dzisiaj ważnych danych makroekonomicznych, rynek jest generalnie pusty, to zadecyduje o sentyment o tym, co się wydarzy na Wall Street, a jesteśmy na Wall Street także w krótkoterminowym ważnym miejscu, ponieważ jak widzimy w ostatnich dniach obroniła się i wygenerowała spadkowe odbicie 10, 11, 12 miesięczna linia trendu spadkowego, która rośnie na znaczeniu, ale także zatrzymujemy się na dolnej linii tej dwumiesięcznej linii trendu wzrostowego, więc wkrótce indeksy giełdowe na Wall Street, zwłaszcza indeks Standard & Poor's 500 będzie musiał wybrać, czy wybiera scenariusze prowzrostowe, czy też prospadkowe. No i oczywiście psychologiczny poziom 4000 punktów także będzie miał tutaj niezwykle duże znaczenie. Indeks DAX jest generalnie spokojny, trwa konsolidacja, wychładzanie wskaźników, nie ma większej korekty na indeksie DAX, a to jest naprawdę sygnał, że indeks DAX, generalnie inwestorzy na giełdzie w Niemczech mają ochotę wyciągać te indeksy giełdowe na koniec roku tak wysoko, jak tylko się da. Płytkość korekty, moim zdaniem, to jest najlepszy dowód na to, że inwestorzy wprost czekają na wszystkie dobre informacje, które pozwolą nam wycisnąć ten indeks giełdowy tak wysoko, jak tylko się da, a jak zobaczymy na wyceny, wskaźnik cena do zysku indeksu DAX względem spółek europejskich, to widzimy, że niemieckie spółki są lepiej wyceniane, wyżej wyceniane niż te spółki generalnie europejskie i to pokazuje, że siła tkwi w niemieckich aktywach, w niemieckich spółkach. I co jest także ciekawe, interesujące, jeżeli zrobimy sobie podział na duże i małe spółki europejskie, to wtedy widzimy jak na dłoni, że ten impuls umocnienia euro z ostatnich kilku tygodni powoduje, że występuje większa presja na duże spółki europejskie, a nie na te małe. I to także jest ważna informacja, ponieważ to samo zjawisko widzimy na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, gdzie spółki duże, czyli indeks WIG20 zachowuje się lepiej niż średnie spółki i małe spółki, czyli kapitał, ten potężny, gigantyczny kapitał z całego świata, który szuka stopy zwrotu, wybiera najbardziej płynne spółki, żeby próbować spekulować na wzrost ich ceny, a nie na te mniejsze, a to jest pewnego rodzaju, moim zdaniem, ostrzeżenie przed tym, że ten wzrost może być korektą w tendencji spadkowej, ale moim skromnym zdaniem do końca roku raczej wygrają scenariusze prowzrostowe z powodu tej statystyki, którą systematycznie zamieszczam, która pokazuje, że czwarty kwartał jest najlepszy kalendarzowo dla spółek giełdowych podczas całego roku, a wygląda na to, że w tym roku jest idealna szansa, żeby ten rajd Świętego Mikołaja, który rozpoczął się w połowie października, trwał co najmniej do końca tego roku, z szansą na to, żeby przekształcić się w tak zwany efekt stycznia na początku stycznia, więc myślę, że jest cały czas około 65-70% prawdopodobieństwa, że do końca roku będziemy wyżej niż te poziomy, które są teraz obserwowane. W przyszłym tygodniu mamy także decyzję ECB w sprawie stóp procentowych i warto zobaczyć tutaj na tym diagramie, kto jest kim w podziale na byki, na jastrzębie i gołębie w Radzie Dyrektorów Europejskiego Banku Centralnego, a z danych makroekonomicznych ciekawostki to są zamówienia fabryczne z Niemiec, które dzisiaj poznaliśmy, które okazały się być lepsze od prognoz i także potwierdziły, że mowa o jakimś głębszym spowolnieniu gospodarczym na początku czwartego kwartału
to nie można mówić, że takie zjawisko występowało w formie mocnej i silniejszej. Na koniec polskie aktywa. Polskie obligacje zachowują się tożsamo z amerykańskimi, natomiast moim zdaniem warto zwrócić uwagę, że nawrót próby przynajmniej tendencji wzrostowej na euro-dolarze od razu sprawia, że dzisiaj złoty jest znowu kupowany, tak jakby inwestorzy wykorzystywali te wyższe poziomy do kupowania złotego po lepszych cenach, a indeks WIG20 także cały czas jest w tej konsolidacji i prawdopodobnie poczekamy tutaj na te wydarzenia ze świata, bo one mają główne znaczenie, nie jutrzejsza decyzja RPP w sprawie stóp procentowych, nie słowa prezesa Glapińskiego, tylko te dane o inflacji i decyzja Fedu będzie miała główne znaczenie dla tego, czy na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych nastąpi następna fala wzrostowa, czy jeszcze w tym roku zobaczymy poziom 2000 punktów na indeksie WIG20, a jest na to bardzo duża szansa. Jeszcze raz przypominam, polskie obligacje zatrzymały się dokładnie na średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym, okolice 6,30% rentowności. I dokładnie indeks WIG20 też zatrzymał się na średniej 200-sesyjnej, to są okolice 1750 punktów, więc polskie aktywa naprawdę są na rozstaju i wkrótce zapadnie decyzja, co dalej. Ale oczywiście nie zapadnie ona tylko dla polskich aktywów, ponieważ to samo zjawisko widzimy na funcie brytyjskim, na amerykańskim dolarze, na indeksie dolarowym, na Wall Street, na indeksie S&P, czyli rynki są naprawdę w newralgicznym miejscu i czeka je decyzja, który wariant ścieżki rozwoju gospodarczego w 2023 roku będzie dyskontować, czy miękkie lądowanie, czy też twarde lądowanie. A jeżeli twarde lądowanie, to nawrócimy do tendencji wyprzedaży ryzyka, czyli spadków indeksów giełdowych, spadków cen surowców. A jeżeli wygra opcja miękkiego lądowania, no to oczywiście ryzyko będzie kupowane, indeksy giełdowe pójdą w górę, surowce pójdą w górę, amerykański dolar zacznie się osłabiać, a złoty będzie kupowany jak świeże bułeczki z powodu oczywiście globalnych przepływów finansowych, a nie jakichś lokalnych tutaj informacji płynących z polskiej polityki, czy też polityki monetarnej. Dlatego też po prostu trzeba cierpliwie czekać na to, co przyniesie dopiero przyszły tydzień, a nie ten. Wygląda na to, że taki scenariusz wybiera teraz krótkoterminowy rynek. No i oczywiście będziemy wracać do tych wszystkich scenariuszy pisanych, prognozowanych przez rynek na 2023 rok. W tym materiale był on poświęcony rynkowi surowcowemu na 2023 rok, by odpowiedzieć sobie na pytanie, co dalej, ropa naftowa 2023, gaz 2023 i inne surowce, inne metale i inne surowce rolne dla Państwa omówiłem. A jeżeli, drogi użytkowniku, chcesz wiedzieć więcej na temat rynku finansowych, zachęcam Cię do materiałów edukacyjnych XTB, tam na dole także link w opisie i oczywiście w komentarzu. A teraz tematem, który jest niezwykle istotny dla inwestorów, to jest odpowiedź na pytanie, czy ten optymizm, który się pojawił na rynkach, był przedwczesny. I warto sobie pośledzić te informacje, które tam są zawarte, by po prostu wiedzieć więcej, zmniejszać ryzyko własnych pozycji i zwiększać prawdopodobieństwo sukcesu własnych pozycji. Zapraszam, zachęcam, jeszcze raz przypomnę, tam na dole w opisie jest link i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i przypominam także i zachęcam wszystkich ludzi dobrej woli do wzięcia udziału w drugiej edycji naszego projektu charytatywnego Ace Market You dzieciom. Zbieramy na prezenty pod choinkę dzieciom, które potrzebują, żeby dać im namiastkę normalnych i fajnych świąt Bożego Narodzenia. Jeżeli ktoś chce nas wspomóc, tam na dole także jest w opisie i w komentarzu link. Zachęcam do tego, żeby podzielić się tym, co się posiada. Jeszcze raz dziękuję za odsłuchanie tego materiału i zapraszam i zachęcam, żeby wrócić jutro o poranku na kanał. Będzie następny materiał o tym, co jutro szykuje się w Polsce, czyli jaka będzie decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Pozdrawiam i życzę dzisiaj stopy zwrotu